Witajcie! W odpowiedzi na Wasze komentarze postanowiłem zaprezentować kilka sposobów na założenie łańcuchów śniegowych. Ta pozornie prosta czynność może przysporzyć wielu problemów, jeśli będziemy próbowali ją wykonać bez wcześniejszego przygotowania. Dlatego jeszcze przed pierwszymi śniegami zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Do dyspozycji mam powszechnie stosowane łańcuchy stalowe. To kawał żelastwa, a komplet jest dość ciężki i mało poręczny. Ale może Was uratować, jeśli wpadniecie w tarapaty związane z oblodzoną i zaśnieżoną nawierzchnią. Dobrze jest przed sezonem sprawdzić stan łańcuchów, którymi dysponujemy. Przyjrzeć się, czy nie wymagają ewentualnej naprawy bądź wymiany. Warto też zrobić to po sezonie zimowym i oprócz sprawdzenia poddać je konserwacji. Wtedy wydłuży im to żywotność. Zapewni również niezawodność, kiedy naprawdę będziemy ich potrzebowali. Łańcuchy lądują na kołach osi napędowej. Najczęściej narzuca się je na opony zewnętrzne na bliźniaku, bo po prostu jest do nich łatwiejszy dostęp. Jest kilka sposobów na zakładanie łańcuchów i w zasadzie wybór któregoś z nich będzie zależał od Was, ale także od warunków, w których przyjdzie Wam podchodzić do całej procedury. Podstawową rzeczą jest przygotowanie ciągnika i reszty sprzętu. Musicie zrobić wszystko, żeby ułatwić sobie zadanie. Ale też nie zapomnijcie o bezpieczeństwie. Mam tutaj na myśli założenie kamizelki. Zaczynamy od podniesienia zawieszenia maksymalnie do góry, żeby było jak najwięcej miejsca na manewrowanie łańcuchem. Dobrą opcją jest też zdjęcie nadkoli. Dodam, że kiedy mamy założone łańcuchy, to na czas korzystania z nich można tego elementu nie zakładać z powrotem. Wtedy unikniemy ewentualnego zniszczenia nadkola przez łańcuch. Przed przystąpieniem do zakładania łańcuchów śniegowych warto je również rozplątać, równo rozłożyć i jeszcze raz upewnić się, że nie są uszkodzone. Ok, działamy. Zawieszenie mamy podniesione na maksa. Nadkole mamy zdjęte, a łańcuchy są już rozplątane. Więc możemy przejść do zakładania. Metoda pierwsza. Łańcuch narzucamy od góry na zewnętrzną oponę. Musimy upewnić się, że leży równo. Teraz trzeba najechać na niego kołem. No i zakładamy do końca, przekładając zawleczki przez oczka łańcucha. Trzeba się upewnić, że wszystko jest dobrze napięte. Teraz, po przejechaniu kilkudziesięciu metrów, należy wysiąść z kabiny i jeszcze raz spróbować naciągnąć łańcuch, bo on w trakcie pierwszych minut jazdy jeszcze układa się na oponie i może się poluzować. Druga metoda jest bardzo podobna. Układamy sobie łańcuchy równo za kołami i najeżdżamy na nie ciągnikiem, starając się zatrzymać na samym środku. Po czym zapinamy je u góry. Tutaj też trzeba pamiętać o odpowiednim naciągnięciu i poprawieniu łańcuchów po przejechaniu kilku metrów. Jest jeszcze metoda z lewarkiem. Ona jest dobra, kiedy zdarzy Wam się zakopać i nie ma możliwości wjechania na łańcuch, bo ciągnik nie może ruszyć z miejsca. Musicie wtedy podnieść koło do góry, tak żeby wisiało w powietrzu. Wtedy możecie przystąpić do montażu. Musicie jedynie pamiętać o względach bezpieczeństwa. Upewnijcie się, że podłoże jest stabilne i twarde. Jeśli macie jakieś wątpliwości, to podłóżcie sobie deskę, bo podczas podnoszenia ciągnik może się przesunąć i spaść z lewarka. Miejcie to na uwadze. Pamiętajcie, że z łańcuchami na kołach nie można przekraczać 50 km na godzinę. No i nie można gwałtownie ruszać ani ostro hamować. A jak już wyjedziecie na asfalt, musicie je jak najszybciej zdjąć. Jestem przekonany, że to nie wszystkie metody na zakładanie łańcuchów w ciągnikach siodłowych.
Jeśli macie jakieś dodatkowe sposoby, które można wykorzystać na drodze, podzielcie się nimi w komentarzach. A dokładniej o tym, kiedy można zakładać łańcuchy, a kiedy nie wolno tego robić, opowiem w kolejnym odcinku. Tyle na dzisiaj. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.